W nocy ma być -7, a ja nie mam ogrzewania w pokoju. Także trzeba się mocno tak ciepło ubrać. Założę, bo wszystko co mam, tak naprawdę. Jutro od samego rana ma sypać śnieg. Zobaczymy jak będzie. No i tak, dokładnie, tu jest wyjście już na szlak, ale trzeba najpierw zapłacić. No, zdecydowanie pomagają ludziom tutaj w transporcie. Patrzcie, jaki fajny most. No i minęła godzina, jest właśnie 18. Temperatura spadła już do -5 i sypie cały czas śnieg. Siema, jest 1:50 w nocy i właśnie ruszam na mój trekking. Znaczy aktualnie teraz mam busa na lotnisko, 3-4 godziny będziemy jechać, później samolot i później zaczynamy wyprawę. Zaczyna się nowa przygoda. O, mój przewodnik już na mnie czeka. Where are we going now? Bus station? Bus station. Okay. Patrzcie, droga w nocy. Miasto duchów. A. Ale to będzie fajna wyprawa. Przyznam, że dzisiejszy dzień pewnie będzie lekko ciężki. No bo jednak wiecie, no, 1:30 w nocy wstawać. Teraz w busie to nie wiadomo jak się będzie spało, zaraz zobaczymy. No i dojeżdżamy, znaczy do lotnisko lecimy, na miejsce dolatujemy i idziemy. Chyba, tak mi się wydaje. Chyba, że wcześniej śniadanie będzie i dopiero później. Pewnie tak. When did you was last time in Everest Base Camp? Last time. It's 9 March. 9 March. O. Wczoraj mi też pan mówił, że ostatni raz jak tam był, tylko nie wiedziałem kiedy. To powiedział, że jeszcze było dużo śniegu i sypało codziennie. A że jak teraz będzie, to zobaczymy. O, w ogóle jak to miasto zaczyna żyć. Im dalej idziemy, tym więcej ludzi. No i się bawią, mamy na wyprawę. Druga w nocy, w czwartek. Miasto żyje. Ochroniarz dobry. Idziemy z plecakami, nas zapraszają. No i to jest to, o czym mi mówiła koleżanka, która tutaj mieszkała. Magda, pozdrawiam, może kiedyś zobaczy. Że tutaj trzeba też zaliczyć życie nocne. O, Ibiza. Poprzez Dobre. Jak po wyprawie jedną noc, jak wrócę, będzie trzeba świętować. Także jedną noc na pewno zobaczymy jak to wygląda. Wam to pokażę. Bus już na nas czekał. No już jestem w środku, cały bus ludzi. I zaraz ruszamy. Dotarliśmy do jakiejś wioski w górach. Ale to była ciężka trasa. Strasznie. Powiem wam, że takie dziury, że człowiek próbował spać, ale się nie dało. I trasa zajęła. Mieliśmy jechać ponad 3 godziny, a jechaliśmy 4,5. Jechaliśmy na lotnisko, które jest tutaj. No, teraz mamy lot. Ale ile to nie wiem, zaraz się dowiem, ale chyba to będzie króciutki lot. Tak, właśnie się dowiedziałem. Stąd będziemy lecieć do Lukla.
Jakieś 15 minut tylko. Tak krótko to nie leciałem jeszcze nigdy. Wszystko ekipy. Tutaj każdemu uważam bagaż. Wiadomo, takim malutkim samolotem będziemy lecieć. Szybki check-in tylko. No i będziemy się napić czegoś. Herbatę albo kawy. Będzie długi dzień na pewno. Bardzo długi. Pokażę wam, jak wygląda to lotnisko. Stąd będziemy startować. Będziemy lądować w miejscowości Lukla na 2800 metrów. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie podobno. Ale to już wam pokażę, jak dolecimy. Ogólnie zajechany jestem okropnie. Po prostu... ale z drugiej strony jestem tak podjarany. Idę pod Mount Everest. Czujecie to? Zobaczę na własne oczy Mount Everest. Najwyższą górę na świecie. Pięknie. Znaczy jeszcze parę dni minie, zanim zobaczę. Ale zobaczę. Chyba nie polecimy tym lotem, bo właśnie się dowiedziałem, że wczoraj jacyś ludzie nie polecieli, bo nie było warunków i przełożyli na ten lot. No bo będziemy czekać. Oby nie. Ale nawet nam nie robią check-inu, a mieliśmy już lecieć, także pewnie tak będzie. Dobra, już po odprawie przeszukanie bagaży nam robili teraz. I teraz jeszcze kolejne miejsce. Wszystko sprawdzone. Przeszukanie 2 razy. I czekamy na samolot. Już 2 teraz odleciały. My czekamy na kolejne. Już 3 loty temu mieliśmy lecieć i dalej czekamy. Ale przylatuje jeden za drugim. Prawdopodobnie albo następnym, albo jeszcze jednym już będziemy lecieć. A wiecie, co tutaj jest najgorsze? Że to nagle jakby się zmieniły teraz warunki pogodowe, to już byśmy nie polecieli. Musielibyśmy czekać do jutra. Na lotnisku Lukla od warunków pogodowych zależy wszystko. Totalnie wszystko. Podobno jak są sezony monsunowe, to 50% samolotów w ogóle nie lata. Ze względu na to, że no nie da rady. Któregoś tam roku było to najniebezpieczniejsze lotnisko na świecie. Ale to trochę więcej wam opowiem, jak już będziemy na miejscu. No, ta wioska jest na 2860 metrów. Dokładnie poczytałem przed chwilą trochę o tym, żeby coś więcej wiedzieć. Ale to najlepiej wam opowiem, jak już będziemy tam i będziecie mogli to zobaczyć. Ale lądowanie tam będzie na pewno ciekawe. No, dreszczyk emocji będzie. No i lecimy teraz my. Już raz takim samolotem leciałem. Dalej sobie, okej. Pan mi właśnie powiedział, żebym po lewej siadał, że będzie najlepiej. Ile razy leciałem także na Tanzanii, także wiem, jak to będzie. Namaste. Exit seat. Check inside for Can I on the left? Yeah, okay. Okay. Exit seat. Okay, thank you. Namaste. O, już bym chciała po prawej posadzić. Emocje coraz większe. Wiecie, jak to jest? Jak poczytacie chwilę przed wsiadnięciem do samolotu, że będziecie lądować na jednym z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie? Ale ja tam się latać nie boję w ogóle. Ale coś nowego będzie zaliczone. Takie lotnisko w górach.
jedziemy. I patrzcie, tu już mur. Mocno tu jest. Także pomyślcie to. Jeden błąd pilota, że nie w czas zacznie hamować. Mur. Jesteśmy w Lokla. Thank you, namaste. Dzisiaj niestety pogoda nie jest za ciekawa, bo nie widać szczytów. Zachmurzone. No ale co? O, właśnie teraz ląduje samolot. Patrzcie, jak on ma krótki pas. Ma tutaj tylko 4. No i musimy hamować przed ścianą. Dobra, powiem wam ciekawostki o tym lotnisku. O, helikopter akurat startuje. Lotnisko. Cześć. Tylu Polaków już tu dzisiaj spotkałem, że szok po prostu. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo. No, powiem tak. Pas startowy ma 2 źródła były. 460 i 520 metrów. Także nie wiem, które jest dobre. Ale patrzcie, jak on tutaj ląduje, nie może popełnić błędu, bo tu już jest mur. Jak startuje, tam jest przepaść. Wiadomo, przy starcie na pewno lepiej. To lotnisko powstało tutaj, zbudował je w sumie, kupił tutaj ziemię Hillary, czyli człowiek, który zdobył pierwszy Mount Everest. Kupił tutaj ziemię za $2650 na tamte czasy. No i wiecie, to wtedy nie wyglądało tak jak teraz oczywiście, bo to, że zrobili asfaltowe, to było dopiero później. Ale fajne jest to, że on właśnie chciał zrobić to, żeby ruszały stąd te wyprawy na Mount Everest, bo to jest taka pierwsza wieś, która właśnie stąd się zaczyna. I dodatkowo jeszcze jest to, że tutaj nie ma drogi. Tu się nie dało dotrzeć inaczej niż tylko samolotem. Wcześniej to było tak, że jak ktoś tu mieszkał, to 4 dni trasa trwała przez góry pieszo, żeby tutaj dotrzeć. No i teraz to jest całkiem turystyczne miejsce już pod względem tego, że wszystkie wyprawy stąd ruszają. O, za mną widać chmury. Jak będę miał, znaczy góry. Jak będę miał szczęście, to po śniadaniu może trochę się przejaśni i będzie znakomicie. Ale już jest piękny klimat. W ogóle jak tutaj lecieliśmy, to naprawdę lecieliśmy nad takimi górami. Gdzieś tam w niektórych miejscach jakieś domy stały tylko. Ja się naprawdę zastanawiam, co ci ludzie tam robią. Wiadomo, że oni są pewnie od zawsze, tak, bo nauczeni są od małego do takich warunków i tak dalej, no ale to totalne odludzie. A tutaj to już zrobione też pod turystów. Idziemy właśnie teraz na śniadanie gdzieś zjeść i później ruszamy. Wbijamy na śniadanko. Pies stoi na środku. Powiem wam, że jest tutaj dużo zimniej niż w Katmandu było i później w tej kolejnej wiosce, z której ruszaliśmy, ale dalej do wytrzymania. Teraz sprawdzałem pogodę i niby ma dzisiaj tutaj sypać śnieg. Zobaczymy. Od 1:30 jestem na nogach. A która teraz jest? Czekajcie, nawet nie sprawdzę. W ogóle to jest taka śmieszna... ładuję telefon. Śmieszna różnica czasu, bo z Tajlandią, no i z wami ogólnie też, ale z Tajlandią mam godzinę 15 różnicy. Że pewnie wiele osób nie słyszało o tym, że zmiana czasu też może być o 15 minut, ale może być. Jest tak tutaj, w Australii też tak było. Tak jest. Właśnie przygotowuję rzeczy. Czapka, jeszcze z Antarktydy, 7. kontynent, rękawiczki, komin. Kurtki jeszcze dzisiaj nie będę zakładał, przynajmniej na razie nie teraz, jak będziemy szli, bo nie chcę się pocić też cały. Nie jest jeszcze aż tak zimno, żebym potrzebował kurtki. Chcemy sprawdzić ciekawości, ile jest stopni. Powiem wam, że jestem w szoku. Pokazuje, że są 2 stopnie tylko. A w ogóle tak tego nie czuję.
Nie wiem. Dziwnie. A godzinę temu w ogóle było 0. Spoko, no. Dla mnie dobrze, żebym tak nie czuł. Ale też nie mogę pozwolić sobie na to, żeby gdzieś się przeziębić, bo to później będzie na pewno mocno przeszkadzało. A 10 dni mam trekkingu. Także muszę być cały czas pełny sił. Już naklejki, które sobie zrobiłem, przydają się. W takich miejscach właśnie można przyklejać i zawsze ktoś tam zobaczy później. Wiem, co na pewno jeszcze muszę kupić. Jakąś ciepłą, termoaktywną koszulkę. Bo tego akurat nie wziąłem z Katmandu. A to jest duży błąd, tego nie mieć. Tak w ogóle znowu słyszałem jakichś Polaków, jak przychodzi. Chyba cała grupa jakaś przyleciała tutaj. Patrzcie. Nawet bank mają. Przed chwilą rozmawiałem właśnie z moim przewodnikiem, pytałem się, ile ta wioska tutaj ma już lat, ile w ogóle, co tu było, zanim Hillary wybudował to lotnisko. No, że, no, ciężko powiedzieć, no, że dawali sobie radę. Hodowali ziemniaki, robili jakieś takie, wiecie, same rzeczy takie, co po prostu tu rosły i dawali radę. No i tutaj ceny już zdecydowanie dużo wyższe niż w Katmandu. Bo tutaj za samą koszulkę zapłaciłem 2500. Tych oczywiście rupies. To jest jakieś 80 zł. Tak jak wam mówiłem w pierwszym vlogu, powtórzę to teraz też. Będę robił daily. Znaczy nie będą codziennie puszczane, będą co drugi, ale codziennie będę dokładnie wam pokazywał, jak wygląda wyprawa pod Mount Everest Base Camp. Żebyście widzieli krok po kroku, jak to wygląda. A w zamian bardzo bym prosił o bycie aktywnym i zostawianie łapek, subskrypcji, komentarzy, bo to naprawdę dużo znaczy. Wam się może wydawać, że nie, ale naprawdę dużo znaczy, bo wtedy działają dobrze algorytmy i wtedy moje filmy są lepiej promowane. No głównie dlatego. Nie ma co więcej tłumaczyć, bo to głównie chodzi o to, żeby te filmy lepiej były promowane, żeby kanał był bardziej promowany. A wiadomo, twórcy bardzo na tym zależy. Każdy chce, wiecie, robić coraz lepsze rzeczy, coraz większy kanał mieć. A to tylko może się stać z waszą pomocą. Dziękuję bardzo. No i ruszamy na trasę. Ja i mój pan przewodnik. I jeszcze jeden pan z nami jest gdzieś tam z tyłu. Mamy około dzisiaj króciutko. Dzisiaj tylko 3 godziny, tak jak wam mówiłem. Musimy dojść do kolejnej wioski. Przerwa. Jutro rano ruszamy dalej. Także przygoda się dokładnie... Nie, przygoda się już zaczęła wczoraj. Ale dzisiaj się rozpoczyna trekking. No. Ciekawe jak to będzie. Powiem wam szczerze, że nigdy nie byłem wcześniej na takim trekkingu, żeby codziennie, praktycznie przez 10 dni iść po paręnaście kilometrów w górach na takiej wysokości. Także to będzie coś nowego, jakieś nowe wyzwanie dla mnie. A ja lubię wyzwania i to bardzo. I lubię przygody. Przygody w podróży. To jest najlepsze, co może być. W ogóle dzisiaj jest 31 marca. W Nepalu od 1 kwietnia wprowadzają takie prawo, że nie można iść w góry bez przewodnika. Tylko i wyłącznie będzie można iść z przewodnikiem. Wiadomo, dla tych ludzi tutaj super. No ale niektórzy jak sobie chcieli przylecieć i robić takie trasy, bo znam osoby osobiście, które robiły Everest Base Camp lub inne trekkingi same. No teraz już nie będzie takiej możliwości. Teraz już muszą mieć przewodników. Też parę osób się mnie pytało, dlaczego na przykład nie spróbuję sam tego zrobić. Ze względu na to, że nie mam doświadczenia. A pamiętajcie, w podróży trzeba też mieć mózg i myśleć. A wyjść w takie góry, jak teraz idę, samemu bez doświadczenia, moim zdaniem to jest głupota.
No i tak, dokładnie, tu jest wyjście już na szlak, ale trzeba najpierw zapłacić. Znaczy, ja to mam opłacone oczywiście, ale normalnie jest $20 opłaty za pozwolenie. Pewnie jest jakiś park narodowy. Ale muszę zarejestrować. Brali mój paszport. Także przynajmniej wiedzą, każdy kto wychodzi na szlak, że wyszedł. Patrzcie, to teraz. Jak idą tutaj z paczkami. O, helikopter leciał. I patrzcie, mają przygotowane takie plecaki, nie wiem czy to można nazwać. Muszą to po prostu przenieść do kolejnej wioski i mają tam na przykład 15 km w górach. Patrzcie jak tam wybudowana świątynia. A tu możecie zobaczyć jaki przełożą towar. No, zdecydowanie pomagają ludziom tutaj w transporcie. Patrzcie, jaki fajny most. No jakby ktoś miał jakiś lęk przed wysokością albo coś, to jak trzęsie ten most, to mógłbyś naprawdę tu bać iść. Co chwilę idziemy tak z wioski do wioski. Patrzcie jak sobie tutaj robią, akurat szczypiorek rośnie. Dalej sałata. Fajny klimat tu jest. Młynki modlitewne, no taki stary. Przed chwilą mi pan przewodnik tłumaczył, że jak idziecie szlakiem i mijacie taki kamień właśnie z modlitwami, to jest zawsze ze względu na szacunek trzeba mijać z lewej strony. No i prawie jesteśmy na miejscu. Patrzcie jaki most. Trasa miała zająć 3 godziny, a w sumie zrobiliśmy to 2 godziny. Także jak on tam mówi, że będziemy od jutra po 6, 7, może 8 godzin szli, to myślę, że w 6 się zamkniemy, chociaż powiem wam szczerze tak, nigdzie nam się nie śpieszy, nie ma się co zajeżdżać, no i wiadomo, no, po drodze jest dużo takich miejsc, czy dużo, przynajmniej dzisiaj było dużo, ale myślę, że tam też będą takie miejsca, w których się można zatrzymać, kawka, coś zjeść, to po co się tu śpieszyć. Pierwszy raz jaki widziałem w Pakistanie, ale tam były takie bardzo zarośnięte. To jakoś tak nie są. Inny rodzaj. Jesteśmy w miejscowości Pakding teraz. Ale tu jest klimacik. Ale nam się udało. Akurat zaczyna kropić. No, tam już widać, że pada. Także farcik niezły.
Tak, to Namche to jest właśnie kolejny punkt, ale tam będziemy dopiero jutro. Tam już wychodzimy na 3400. No, i że zostajemy tam na 2 noce? Chyba mówiłem. Albo nie. A jak nie, jak mówiłem, to trudno. A jak nie, to przynajmniej wiecie. We stay here, yeah? Tutaj się zatrzymujemy na noc. Na obiad przysmak z Nepalu, pierożki momo. Wziąłem sobie z serem i z ziemniakami, to takie nasze ruskie. Ale paruje. Widzicie, na zewnątrz jest 1 stopień. Zimno. Zapowiadają w ogóle, że za 2 godziny ma zacząć śnieg padać. A pierożki bardzo dobre. I sos tu jest, ale nie wiem, chyba ostre. I żeby nie było, bo tutaj wcale nie jest cieplej. Też jest mega zimno. Mam nadzieję, że w pokoju będzie ciepło. Ale serio, mimo tej temperatury wcale mi nie było zimno. Cały czas szedłem normalnie tak ubrany. I nie było tego. Ręce odmarzły, no to czuję. Ale tak to petarda. I oby tak zostało. Myślałem, że przyjadę wygrzany po Tajlandii i będzie mi tu zimno. A wcale tak nie jest. Nawet przy tych temperaturach, które były w Tajlandii, to zimno jest fajne. No i zaczęło padać. Idę chwilę odpocząć do pokoju. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Oby naprawdę było ciepło w nim. Gdzie jest mój? O, tutaj. No, tak wygląda mój pokój. Sam w nim jestem. Ale teraz się rozlało. Ale dobrze, że przyszliśmy tą godzinę wcześniej i nas to nie złapało. Ale fart. Już teraz wiem, dlaczego koleżanka, która tutaj przyjeżdża się wspinać, mówiła mi, żeby spać w czapce. Że to jest tak zimno, że szok. Skarpety się suszą, trzeba było w zimnej wodzie prać. A uwierzcie mi, że przy odmarzniętych rękach, znaczy nie czułem, że były, ale jednak były, to jeszcze mycie w zimnej wodzie nie było fajne. Jest dopiero 13:30 czy 13:45 jakoś tak, a czuję się, jakby już był wieczór, totalnie. Jak się dzień zaczyna o 1:30 w nocy, to się później ciągnie i to mocno. Idę się przespać chwilę, a później trzeba, może nie będzie padało później. Trzeba ich zobaczyć, co tu się dzieje na wiosce. Zjeść coś dobrego jeszcze. Bardzo dobre jedzenie mają. Smakuje mi. Pospałem 2,5 godziny. Ale obudził mnie taki deszcz, jest taka ulewa. Ja mam nadzieję, że przestanie do jutra. Akurat co jak co, ale deszczu to się nie spodziewałem. Myślałem śnieg, okej. Zimno, okej. Ale ulewy? Nie wiem, że może to kupię teraz dużo, no ale bardziej się w górach śniegu spodziewałem. Ale zimno! No już trochę pojadłem, popiłem, bo wypiłem kawkę, herbatkę teraz kończę. Temperatura spadła już do -3 stopni. W nocy ma być -7. A ja nie mam ogrzewania w pokoju. Także trzeba się mocno tak ciepło ubrać. Założę, bo wszystko co mam, tak naprawdę. Jutro od samego rana ma sypać śnieg. Zobaczymy, jak będzie. Jak powiem wam, że już się chłodziło, że jest naprawdę tak zimno jak w ciągu całego dnia. Przy tych 2 stopniach mogłem sobie iść w bluzie. I tylko wiecie, koszulka termoaktywna i jeszcze jedna. Tak teraz jak siedzę już w restauracji, to jest mega zimno. Nie przestaje padać, tylko jedynie w nocy pokazuje, że deszcz zamieni na śnieg. Także wesolutko. Jutro cały dzień mamy być na minusie. A jutro musimy wejść na 3400. No i tam zostajemy, no. Najgorsze jest tu to też, że bardzo słabo działa tutaj internet i nie mogę nic prawie wysłać, no. Raz na czas mi się tam jakaś wiadomość wyśle tylko na Instagramie do Ali, jak wysyłam. Tak, to cieniutko, nic nie można dodać, także będę miał czas dla siebie. Tak będzie.
Ale fajnie. To będzie na pewno świetna przygoda, ale mam nadzieję, że dam radę. Tak, znaczy, nie mogę nie dać rady oczywiście, bo muszę dać radę, bo po to tutaj przyjechałem. No ale jak tak będziemy szli na przykład parę dni i cały czas będzie sypał śnieg, albo będzie lał deszcz i sypał śnieg na zmianę, chociaż wyżej już tam deszcz nie będzie padał, już będzie tylko śnieg sypał, to będzie wesoło na maksa. No. Ale to są przygody w podróży właśnie. To jest to, na co człowiek nie jest przygotowany, a się dzieje. Znaczy ja wiem, że powinienem być na to przygotowany. Na śnieg jako tako byłem. No, ale tylko na to. Ale na to, że nie ma ogrzewań w tych, to myślałem, że tylko wiecie, że tam w mieście i tak dalej. Tam w Katmandu jak byłem, że nie ma ogrzewań, bo kiedyś jak byłem tutaj w zimno było, to nie było. No ale że w górach nie ma ogrzewania w hotelu, to jestem naprawdę zaskoczony. Serio. Ja dzisiaj jak wszedłem do pokoju, to było zimniej niż na zewnątrz. No, także się trzeba ubrać mocno na cebulkę, 2 kołdry i przetrwać do rana. O 7 wstajemy. Jemy śniadanie i ruszamy. O ile nie będzie padało, ale mam nadzieję, że nie będzie. No. Ale pierwszy dzień całkiem udany. Naprawdę. Jestem zadowolony. Bo były piękne widoki, mimo tego, że było zachmurzone, nie było widać ładnie zaśnieżonych gór. To i tak było fajnie. Trasa szybko minęła. Dzień jakoś też minął. Spoko. Dzień numer 2 z wyprawy za mną. No. Że chyba dzisiaj już nic nie będę nagrywał. Idę po prostu do pokoju, coś sobie tam porobię. Później pójdę jeszcze tam ze wszystkimi na kolację, znaczy ze wszystkimi, z moim panem przewodnikiem. No i tam będą jeszcze jacyś ludzie z hotelu. Zjeść jakąś kolację, herbaty się napić i do spania. Trzeba się wyspać i trzeba odespać przede wszystkim wczorajszą noc. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że będzie 10 filmów z tej wyprawy. Oglądajcie wszystkie, komentujcie, dajcie znać, kto chciałby takie coś zrobić. No i pod sam koniec podsumujemy, jak było. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 300 000. Pozdrawiam. No i minęła godzina, jest właśnie 18. Temperatura spadła już do -5 i sypie cały czas śnieg. No to się wesoło zaczęło. Pozdrawiam, na razie.